Zanim sprzedasz mieszkanie, musisz zatroszczyć się o minimum 7 dokumentów. O niektóre z nich trzeba zadbać o wiele wcześniej niż przypomni ci o tym agent nieruchomości albo notariusz. Dlatego obejrzyj ten film do końca i ściągnij sobie tę listę, którą mam w ręce. Ona wyszczególnia wszystko, co potrzebne. Możesz sobie to ściągnąć, wydrukować. W tym filmie i w tej checkliście wytłumaczę ci, co masz przygotować, a także gdzie znaleźć każdy z dokumentów. Brak ostatniego, 7 dokumentu może wstrzymać transakcję nawet na wiele miesięcy. Jesteś tu pierwszy raz? Ja nazywam się Darek i prowadzę firmę związaną z nieruchomościami, a na tym kanale dzielę się swoją wiedzą zupełnie za darmo. Dobra, no to jedziemy z listą i z wyjaśnianiem wszystkich potrzebnych dokumentów krok po kroku. Żeby sprzedać mieszkanie, będziesz potrzebować 1. Numer księgi wieczystej. Już nie trzeba fatygować się po odpis, wszystkie księgi są w elektronicznym systemie, każdy może je sobie podejrzeć online, także notariusz, także wystarczy ci sam numer. A czym jest księga wieczysta? No to jest taki dowód osobisty twojej nieruchomości i do tej transakcji jest równie niezbędny jak twój własny dowód osobisty. 2. Będzie ci potrzebny tytuł prawny nabycia pierwotnego tej nieruchomości, czyli prosto i na chłopski rozum musisz wyjaśnić w dokumentach, w jaki sposób sam stałeś się wcześniej właścicielem tej nieruchomości. A to mogło się wydarzyć na kilka sposobów. Mogłeś to mieszkanie kupić albo z rynku pierwotnego, albo z wtórnego, mogłeś je otrzymać w darowiźnie, albo odziedziczyć w spadku. Na każdą z tych sytuacji potrzebujesz dokumentu. W większości, czy w każdym z nich może to być oczywiście akt notarialny. W tym ostatnim przypadku to może być poświadczenie dziedziczenia albo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku. Gdzie szukać tych dokumentów? Musisz je mieć w swoim domowym archiwum, więc nadszedł czas na przetrząsanie szaf. Punkt numer 3. Jeżeli w poprzednim kroku okazało się, że mieszkanie było darowizną albo spadkiem, to musisz jeszcze udowodnić, że zapłaciłeś podatek od spadków i darowizn. Bez tego kwitka z Urzędu Skarbowego żadna transakcja się nie odbędzie, dlatego musisz się pofatygować do Urzędu Skarbowego i takie oświadczenie od nich uzyskać. Jeżeli mieszkanie było kupione na kredyt, to w księdze wieczystej będzie informacja o hipotece na rzecz banku. Spokojnie, to nic strasznego, takie mieszkanie z kredytem da się sprzedać. Będzie tylko do tego potrzebny dodatkowy dokument, tak zwana promesa z banku. Musisz się udać do swojego banku, poprosić o takie zaświadczenie, w którym będą zawarte 3 najważniejsze rzeczy, czyli informacja o saldzie zadłużenia, numer takiego rachunku, na który można jednorazowo wpłacić i spłacić to zadłużenie, no i oświadczenie banku, że wypisze się z hipoteki tego mieszkania, ale co jeśli w księdze wieczystej są inne hipoteki, na przykład z tytułu jakichś prywatnych pożyczek zabezpieczonych na tej nieruchomości, być może są to hipoteki przymusowe na rzecz ZUS-u albo Urzędu Skarbowego. Oj, no to wtedy sprawa bardzo mocno się komplikuje. Do tematu trudnych hipotek wrócę za chwilę, ale najpierw omówię jeszcze kilka bardziej standardowych dokumentów. Ale teraz, właśnie w tym momencie muszę Cię poprosić o danie lajka temu filmowi. To taki bardzo mały gest, który bardzo pomaga mi rozwijać kanał, no a Tobie też pozwala mieć lepszą stronę główną, bardziej dopasowaną do swoich gustów, więc jeżeli Ci się podobało to, co dotąd powiedziałem, proszę kliknij tę łapeczkę z kciukiem w górę. 5. punkt. Nie zawsze trzeba odhaczyć jakimś dokumentem. Czasami wystarczy zabrać do notariusza swojego współmałżonka albo współmałżonkę. A to wszystko dlatego, że jeżeli jesteście małżeństwem, no to obydwie osoby muszą być obecne u notariusza. Jeżeli jedna z tych osób obecna być nie może, no to właśnie wtedy niezbędnym dokumentem będzie upoważnienie notarialne przygotowane u notariusza wcześniej. Inna sytuacja, kiedy jesteście małżeństwem, a druga osoba nie musi być obecna na akcie, ale musi być dokument, to wtedy, kiedy macie małżeńską umowę majątkową. Więc jeżeli taką umowę macie,
notariusz musi ją widzieć. Kolejnym punktem jest zaświadczenie ze wspólnoty albo ze spółdzielni na ten temat, że nie zalegasz z żadnymi płatnościami związanymi z tym mieszkaniem u nich właśnie. Gdzie zdobyć ten dokument? No oczywiście w biurze odpowiedniej instytucji. No i 7. punkt. Z urzędu miasta albo z urzędu gminy potrzebujesz zaświadczenia, że w Twoim lokalu nikt nie jest zameldowany. No i to jest generalnie prosta sprawa, o ile faktycznie nikt nie jest zameldowany, albo zameldowany jesteś Ty, no i szybko się wymeldujesz. Sprawa zaczyna się bardzo mocno komplikować do wręcz monstrualnych rozmiarów czasami, kiedy w mieszkaniu jest zameldowany ktoś, z kim już nie masz kontaktu. Nie wiem, były najemca, były właściciel, ktoś z rodziny z tobą skłócony, ktoś, kto nie chce się sam wymeldować. No to urzędowe wymeldowanie takiej osoby może trwać nawet miesiącami i jeżeli zawalisz akurat tę rzecz, akurat tę formalność, no to może bardzo skomplikować kwestię sprzedaży mieszkania. Dlatego trzeba kwestii meldunków pilnować na bieżąco. 7. punkt już za nami. No dobra, ale obiecałem wrócić do tematu trudnych hipotek. Ojej, a to jest temat rzeka, no bo to trudna hipoteka, inna niż taka standardowa bankowa, no to może się skończyć na praktycznie 2 biegunach ta sytuacja. Najprostszy, najłatwiejszy, no to może się skończyć podobnym oświadczeniem, podobną promesą jak ta bankowa. No a drugie ekstremum, no to może się skończyć obecnością wierzyciela na akcie. Musi się pojawić tutaj przed obliczem notariusza i przed obliczem 2 stron, sprzedającej i kupującej. Opisuję to szerzej w checkliście, w tym dokumencie, który możesz sobie ściągnąć i wydrukować i z nim się przygotowywać do transakcji. A jak go ściągniesz? W opisie filmu na dole jest link, który musisz kliknąć, żeby przejść na moją stronę i z niej sobie właśnie ten prezent ode mnie ściągnąć. A teraz śmiało oglądaj dalej kolejne filmy na moim kanale. Właśnie się pojawiły miniaturki do poradników i do filmów, które najbardziej rozszerzają właśnie tematykę tego filmu.